Podróże zaczęły wynikać z takiego faktu, że ja wracając do swojego miejsca zamieszkania, miałem taki okres w życiu, że nie robiłem zupełnie nic, bo nie znałem miasta swojego i nawet nie wiedziałem, jak się poruszać w obrębie własnego osiedla. Chciałem, żeby to się zmieniło, chciałem być niezależny i chciałem sobie radzić w życiu. Zacząłem po prostu podróżować po Polsce. Byłem ciekawy, jak żyje się w innym kraju pod względem osób niewidomych, jak to wygląda, jaka jest tolerancja. No i oczywiście mam zamiar dalej gdzieś tam poznawać świat. Może nie tyle świat, co przede wszystkim poznawać fajnych ludzi. Po prostu jaka jest mentalność ludzka. Bardzo lubię zwiedzać rzeczy, które są dostępne dla nas, czyli najfajniej byłoby, gdyby się ktoś ze mną, jak już się gdzieś wybiera do jakiegoś muzeum, czy gdzieś, opisywał mi co się dzieje, bo bywałem w wielu miejscach, w których jakby nie widziałem tam siebie. Urodziłem się jako wcześniak 2 miesiące, po prostu przez brak zabezpieczeń w inkubatorze. Zepsuto mi wzrok. Więc gdybym, że tak powiem, nie pchał się na ten świat wcześniej, to byłoby wszystko w porządku. Chodziłem po lekarzach, po okulistach. Niestety w wyniku wielu zabiegów się nic z tym nie dało zrobić, więc posłano mnie do Lasek, do zakładu właśnie dla niewidomych. Wszystkiego się nauczyłem w szkole, bo to było 16 lat poza domem. No i mieliśmy tam zajęcia właśnie z czynności życia codziennego. Uczyliśmy się od podstaw robienia kanapek, robienia sobie kawy, herbaty. Tylko że kiedyś to było utrudnione, dlatego że kiedyś nie było czujników do poziomu cieczy, który po napełnieniu się naczynia wydaje dźwięk. Miałem takiego kolegę, który dostał Pegasusa od ojca. Miałem wtedy 5 lat, on przyniósł tą konsolę. Jak się zainteresowałem tą konsolą, no to on ją u mnie zostawił i ja sobie, no, można tak powiedzieć, brzdękoliłem na tej konsoli, w co popadnie. Jakby to wszystko, te wszystkie takie nowo poznane jakieś sytuacje związane z wydarzenia z graniem coraz bardziej mnie interesowały, tak? Top Gun, no, gra na Pegasusa ma liczy 2 części. Jedynki nie znam, znaczy znam, ale nie grałem, nie udało mi się nigdy wylądować. W drugiej części było to ułatwione. Ja sobie opracowałem taką metodę, że policzyłem od momentu pojawienia się dźwięku przy lądowaniu. Policzyłem sobie w odstępie czasu, jak lecą sekundy, ile jest od dźwięku do uderzenia w lotniskowiec. Wyliczyłem jakieś 18 sekund. Udaje mi się prawie zawsze. Jest! Udało mi się! Konami miało to do siebie, że oni potrafili mnie zainteresować grą przez szeroką gamę dźwięku.
ale wszystko wymagało słuchu, dźwięku, uczenia się dźwięku, a przede wszystkim skupienia się na zapamiętywaniu. To tak jak trochę z orientacją przestrzenną, że uczymy się drogi na pamięć, tak samo w grze, nie? A więc uczyłem się też orientacji przestrzennej w grach, można powiedzieć. Tak to działa. Nagraliśmy dzisiaj coś szalonego, powiedziałbym. Wpadłem na pomysł, żeby pograć na Pegasusie na podwórku. Zorganizowaliśmy sobie takie małe rozgrywki, w żółwie ninja oczywiście. Jaka to jest gra? Zawsze się przykładam. Ale to było dobre. Zawsze się na niego przykładam. Kurde. Oj, to było ciężkie. To nie jest tak, że my widzimy problem. Na przykład ja nie widzę problemu, ale ktoś we mnie go widzi. Chciałbym, żeby po prostu osoby niewidome, czy w jakimkolwiek stopniu niepełnosprawne żeby ludzie się uczyli takiej empatii dla takich osób, bo to nic strasznego, to jest po prostu, to każdego może spotkać. Jutro możesz się wywalić na motocyklu i nie wiem, stracić nogę, stracić wzrok. I ja cię wtedy, człowieku, nie wyśmieję, bo po prostu, bo pomogę ci. No.